Cześć, witam Was Energik, w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was drugą część Crusadera pod tytułem No Regret. Pierwsza część Crusadera była dosyć dobrze przyjętą produkcją i muszę przyznać, że gra jako taka była całkiem niezła na swoje czasy, że tak powiem. Wykorzystywała ona silnik Ultimy 8 Pagan, czyli taki silnik, który przedstawiał grafikę w rzucie izometrycznym, a gra była strzelanką i trzeba przyznać, że na tamte czasy było to całkiem nieźle zrobione, bo te wszystkie wybuchy, ta grafika w SVGA robiła wrażenie i Crusader był taką grą, których w tamtym czasie za wiele się nie robiło, znaczy tego typu strzelanek. Ona miała naprawdę całkiem niezłą, jak na tamte czasy była naprawdę fajna grafika. No i nic dziwnego, że całkiem pozytywne przyjęcie No Remorse skutkowało tym, że zaczęto dłubać nad drugą częścią No Regret. No i tutaj ciekawostka, ponieważ No Regret jest właściwie idealną kalką części pierwszej. Dodano co prawda nowych przeciwników, parę nowych broni, oczywiście nowe poziomy, ale różnica przepraszam, jeszcze nie jestem do końca zdrowy, ale różnica pomiędzy No Remorse a No Regret była właściwie, nawet nie można powiedzieć, że kosmetyczna, tej różnicy właściwie w ogóle nie było. I początkowo planowano nazwać tą grę Crusader 2, ale twórca Tony Zurowek stwierdził, że te gry są tak do siebie bliźniaczo podobne, że to by było nabijanie graczy w butelkę i zdecydowano się na podtytuł, czyli nie na drugą część, tylko po prostu Crusader No Regret. Co ciekawe, były chyba w produkcji jeszcze dwie części dodatkowe Crusaderach, No Exit i jeszcze jedna. Faktem jest jednak, że one nigdy się nie pojawiły i nigdy nie wyszły. Natomiast pomimo tego, że ta gra wyglądała dokładnie tak samo jak No Remorse, ona też zdobyła bardzo pozytywne oceny. Znaczy to była, można powiedzieć, że to była usprawniona wersja części pierwszej. Także, ale i tak jak mówię, i tak zdobyła bardzo pozytywne oceny. Akcja dzieje się 46 godzin po części drugiej. Tym razem ten escape pod z naszym Crusaderem zostaje zabrany przez jakichś tam pracowników kolonii na Księżycu. No i ponownie Silencer, czyli to jest ten bohater w tym czerwonym kombinezonie, nawiązuje współpracę z ruchem oporu. No i zaczyna się kolejny raz przechodzić przez kolejne poziomy, niszcząc, wysadzając, rozwalając wszystko, co się rusza i co się nie rusza tak naprawdę. Dla typowego lajkonika wydawałoby się, że te gry niczym się od siebie nie różnią, ale w latach 90., gdy ten Crusader wyszedł, pojawiła się pewna zmiana, która w mojej opinii była dla graczy z tamtych lat wyjątkowo znacząca. Otóż zdecydowano się wcześniej, opowiadanie historii było przez rozmowy z innymi bohaterami w formie dymków. Tutaj zdecydowano się wreszcie pójść z duchem czasu i wszystkie rozmowy, wszystkie cutscenki są z żywymi aktorami. To była dosyć spora zmiana i chociaż może Wam się wydać dzisiaj z perspektywy czasu, że to głupie, w tamtym czasie naprawdę gracze na to zwracali uwagę i dla nich cutscenki z aktorami to była bardzo istotna rzecz w gameplayu. I zdecydowano się oczywiście te cutscenki nagrać, przez co gra wydawała się troszkę bardziej, jak to się mówiło w tamtym czasie, multimedialna. Nikt nie wiedział, co to znaczy multimedialne, ale gra była multimedialna, jak miała filmiki z aktorami. Ponownie jak w części pierwszej fantastycznie zrealizowano wybuchy, te wszystkie, całą tą pożogę, całe to zniszczenie, które Silencer sieje, jest naprawdę świetnie pokazane, zwłaszcza, że poszczególne te wszystkie mechanizmy, które są w poziomach, jakieś tam te budowle, jakieś te wszystkie elementy, które znajdziemy, wszystko można zrównać z ziemią, one fajnie wybuchają. Często jest też tak, że zniszczenie jest parostopniowe, także jeszcze dodatkowo to wygląda ciekawie, fantastycznie ponownie zrealizowane wybuchy, ale tak jak mówię, one są żywcem wzięte z części pierwszej i wtłoczone do części drugiej. No oczywiście dzisiaj, gdyby ktoś taką grę zrobił w ten sam sposób, czyli że stworzył właściwie to samo, tylko że dodał parę broni i paru przeciwników, to
by go troszkę chyba zjedli, natomiast faktycznie jest takie odczucie, że grając w Crusadera No Regret, że są to taki mission pack do części pierwszej, bo ciężko to nazwać inaczej, ale i tak jak mówię, gra bardzo się spodobała, chociaż tak naprawdę nie różniła się za wiele od części pierwszej. Na pewno też jest trudniejsza. No Regret jest grą, która nawet na najniższych poziomach trudności może sprawić sporo trudu. Podobno, nie wiem, podobno dlatego, że polepszono sztuczną inteligencję przeciwników. Mi się wydaje, że raczej nie polepszono może sztucznej inteligencji, ale bardziej perfidnie ustawiani są przeciwnicy z jakimiś wieżyczkami, także w momencie, kiedy wchodzisz, to jest tak jakbyś wszedł na pole minowe, zewsząd zaczynają do ciebie strzelać i po prostu giniesz. I tutaj wiąże się kolejny problem dla graczy, którzy dzisiaj by chcieli odpalić tą grę. Nieważne, czy grałeś tą grę kiedyś, czy nie. Gra nie ma quick save'a, więc trzeba ręcznie zapisywać. Często się o tym zapomina i często pod koniec poziomu nagle giniesz i musisz zaczynać cały poziom od początku. Wtedy, w tamtych latach, w latach 90. jakoś się o tym pamiętało. Pamiętam na przykład, że w Tomb Raiderze to save'owanie, to otwieranie tego menu, save, tak, potem zamykał się ten paszport. To było dla mnie naturalne w pewnym momencie, że się save'owało. I w Crusaderze też było naturalne, ale dzisiaj przez to, że gry mają te wszystkie checkpointy, quick save, automatyczne save'y, stajemy się bardziej jakby wygodniccy i zapominamy o tym, że w grze trzeba ręcznie save'ować, co bardzo szybko zaczyna się mścić na nas jako gracza, gdzie musimy przejść kolejny spory fragment rozgrywki, który przez naszą nieuwagę, przez naszą taką nieświadomość troszkę nie został zapisany. Także to jest spory problem, ale też pokazuje, że mentalność graczy w latach 90. była troszkę inna niż jest dzisiaj. Dzisiaj gracze są strasznie wygodni, wiecie, dzisiaj jest tak, znaczy może nie tyle wygodni, że gry stały się bardziej wygodne, bardziej takie przystępne dla graczy, a kiedyś nikt się tym za bardzo nie przejmował. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, w Crusaderze 2, w Crusaderze No Regret zawarto też jedną z broni, która przez chyba serwis IGN znalazła się w 10 najstraszliwszych broniach wymyślonych przez deweloperów. Jest to strzelba ultrafioletowa, na ultrafiolet chyba to się nazywało, i polegała ona na tym, że strzelając do przeciwnika na nim jakby topiła się skóra, znaczy zmieniała swoją, wiecie, stawała się płynna i tak spływała, czy tam jakieś takie bąble wyskakiwały. No to było naprawdę, trzeba przyznać, że masakryczne. A to jest też gra, słuchajcie, która w pewien sposób stawia gracza przed moralnym wyborem, ponieważ często chodząc po tych wszystkich pomieszczeniach spotykamy na niewinnych ludzi, tak, którzy pracują, którzy często są przymuszani do tej pracy niewolniczej i od nas zależy, czy chcemy ich wyeliminować, czy nie. Nie ma za to żadnych punktów, nie ma żadnych kar, tylko od ciebie zależy, czy chcesz tego dokonać, eksterminacji, czy też nie. Pamiętam, gdy grałem za pierwszym razem, to na PC-cie to była totalna eksterminacja. Nikomu nie przepuściłem, dopóki cały poziom nie był zrównany z ziemią i wszyscy nie byli martwi. A dzisiaj już tak muszę przyznać, że chociaż nie, tak jak mówię, nie ma żadnych kar ani nagród, raczej tak starałem się tych niewinnych ludzi oszczędzać, żeby ich jednak nie zabijać, tak? Ale kiedyś było inaczej, no. Okej. Zobaczmy, co mamy w pudełku. Gra została wydana przez firmę Origin, którzy bardzo przykładali się do wydań swoich gier. Tutaj oczywiście chociażby wspomnę o fantastycznym Wing Commanderze 3, który był w to było grane, 4 niedługo będzie. Natomiast zobaczmy, co przygotowali dla Crusadera, bo tutaj też znalazło się parę fajnych rzeczy. Oczywiście karta rejestracyjna Electronic Arts, którą można wysłać. Gra oczywiście na PC, na jednej płytce. Tutaj w książeczce mamy tak zwany Playguide. Tak jak widzicie, Playguide, i tutaj mamy podstawowe informacje na temat sterowania i tak dalej, jak naszym silencerem sterować i jak używać wszystkich tych elementów, które w grze się pojawiają. Dalej mamy taką małą ściągę,
na klawiaturę, na joystick też, jak sterować joystickiem. To jest ciekawostka, że w latach 90. Joysticki do PC-ów były dość popularne. Sam miałem joystick. Były niektóre gry, które bez joysticka się nie uruchamiały. Na przykład Star Wars i teraz nie pamiętam. Któryś z serii X-Winga nie odpalał się po prostu bez joysticka. Niektóre gry wręcz wymagały tego joysticka, żeby gra się uruchomiła. Niestety potem już jakoś się te joysticki tak wykruszyły, ale to dlatego, że wielu graczy przechodziło z Amigi, z Commodory, tak jak ja, gdzie głównie się sterowało na joysticku i nagle sterowanie na klawiaturze no było dosyć dziwne, tak? Gracze po prostu te joysticki kupowali, bo to było dla nich wygodniejsze w tamtym czasie. Z drugiej strony mamy całą właściwie rozpiskę uzbrojenia naszego Crusadera. Znajdę, czy tutaj jest właśnie ten, jest, Pulsar Ultraviolet Rifle, ona jest tutaj, to co, mówiłem, że topi skórę. Ok, mamy, to właściwie nie topi skórę, tak patrzę co ona robi. Burning all the flesh and organs from unarmored human target, czyli że spala całe ciało i wszystkie organy. Ok, mamy dalej informacje na taką książeczkę na temat jak grę uruchomić. To było dosyć, tutaj zatrzymajmy się na chwilkę, bo w latach 90. to nie było tak, że jeżeli były gry spod DOS-a, że uruchamiasz grę i działa, tak jak teraz, tak? Wkładasz płytkę, ściągasz ze Steama, klikasz play i gra działa. Wtedy trzeba było mieć jeszcze pewną taką wiedzę z zarządzania pamięcią systemu, ponieważ były dwa pliki, które odpowiadały za ilość miejsca pamięci, która była zwolniona, bo to execbat i config sys, bardziej ten drugi, w którym ustawialiśmy pamięć, i niektóre gry korzystały z pamięci rozszerzonej, inne nie. I zawsze przed uruchomieniem każdej gry trzeba było ręcznie z palca wpisywać, bądź tam blokować niektóre komendy w config sys, aby móc je uruchomić. Wtedy się resetowało komputer, ta pamięć się tam zwalniała albo przechodziła w tą rozszerzoną, no i wtedy gry się odpalały. To nie było takie proste. To dzisiaj tego nie zrozumiecie, ale osoby, które wychowały się w latach 90. to zapewne kojarzą to, że cały czas tam w AutoExeco albo w config-sysie się grzebało, żeby tam jakąś grę uruchomić. I ostatnim elementem jest taka jest to zrobione w formie takiej gazetki dosyć dużej, gdzie mamy właśnie takie jakby informacje na temat jakichś tam wydarzeń ze świata gry, więc mamy tutaj na przykład Ask Trina, czyli mamy jakieś pytania, tak jak w taki jakiś Brawo kiedyś było coś takiego, tak? Tutaj mamy jakiś Vigilance Platform Destroyed, czyli jakieś wiadomości, że została tam jakaś platforma zniszczona i tak dalej. Z drugiej strony mamy informacje na temat jakichś nowych operacji Prometeusz, jakaś nowa technologia, która ma odbić, która ma spowodować, że uda się pokonać terrorystów, ale też mamy tutaj ciekawostkę, to wam chcę pokazać, taki mały tutaj easter egg Crusader 3, jak widzicie, który nigdy już się niestety nie pojawił, ale mamy tutaj takie właśnie informacje. Bardzo fajnie zrobiona taka gazetka, która, tak jak mówiłem, wielokrotnie rozszerzała troszkę wiedzę o grze na ten nasz świat rzeczywisty, poza tym cyfrowym. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w Crusadera No Regret? Powiem tak, jeżeli macie do wyboru zagrać w któregokolwiek Crusadera, to zdecydowanie warto lepiej zagrać w No Regret niż No Remorse. Co prawda te fabuły jakoś się tak łączą, ale to jest tak licha ta nić połączenia, że tak naprawdę czy zaczniecie od tego, czy od tamtego, nie ma znaczenia, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli Crusader jest na Gogu, to on jest po prostu w double packu i od razu kupujecie dwie części. Gra się zestarzała, nie da się ukryć. Archaiczna, przede wszystkim archaiczne jest sterowanie, gdzie postać obraca się o co 45 stopni, co
dzisiaj wydaje się dosyć takim dziwnym rozwiązaniem, ale kiedyś tak to po prostu robiono, bo nie było grafiki w pełni trójwymiarowej, tylko postać była prerenderowana, no i robione to rzuty co 45 stopni, także taki skokowy obrót jest w Crusaderze. Nadal ładnie wyglądają wybuchy, muszę przyznać, że cała ta pożoga i cały te wybuchy, to wszystko, to zniszczenie nadal wygląda dobrze, ale to widać, że jest to gra wielu lat wstecz, gdzie troszkę inny nacisk się kładło na inne elementy mechaniki i ta mechanika może jest archaiczna i często niezbyt przemyślana, bo też postać często się blokuje albo nie do końca wiemy, gdzie ona skoczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani historią gier, no to myślę, że Crusader warto sprawdzić, zwłaszcza, że wykorzystują na ten silnik Ultimy Pagan, Ultima, która była mega popularną grą w latach 90. i jedną z takich największych gier MMO sieciowych w tamtym czasie. No i postanowiono zaimplementować ten silnik z tej Ultimy właśnie do Crusadera. Zostawiam to wam. No, Crusader nie jest złą grą. Ona w latach 90. była bardzo ciepło przyjęta, mi się bardzo dobrze w nią grało. Dzisiaj widać, że się zestarzała i zestarzała się, może nie brzydko, ale zestarzało się sama ta mechanika, sterowanie, te wszystkie mechanizmy, które tą grą zarządzają, one się zestarzały. Poza tym, no wiecie, to są jeszcze gry, kiedy były cutscenki z aktorami, które są nagrane no tak sobie. Niemniej jednak Crusader mi się bardzo fajnie grało, fajnie było sobie przypomnieć ponownie Silencera i ponownie siać śmierć i pożogę w świecie gry. Także zostawiam was takich nieświadomce, tak? Czy chcecie, czy nie, to od was zależy. Niemniej jednak ja bawiłem się świetnie. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.